Witam, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Temat filmu: nie chcemy dawać narcyzowi powodów do chwały. Chciałem się z wami podzielić takim spostrzeżeniem, takim wskazaniem, że może taki mechanizm funkcjonować, że takie coś się może dziać, taka blokada osobistych działań. To znaczy, że sami z siebie na własną rękę możemy nie mieć napędu do działania. Jeżeli nas ktoś prosi, my to coś robimy dla kogoś. Nawet to dotyczy spraw zawodowych, że jeżeli jesteśmy zatrudnieni gdzieś i dostajemy polecenia, to wykonujemy je bardzo porządnie, sprawnie, chętnie, a jeżeli mamy robić coś dla siebie, na własną rękę, dla własnego pomysłu, dla własnego zadowolenia, że nikt nas nie prosi, to już nie będziemy tego robić. To już nas coś trzyma. To już mówi nam coś, że nie chcemy tego robić, że to jest za dużo. Tutaj jest taki mechanizm, który pochodzi i bazuje na rodzicielskiej narcystycznej postawie, która to postawa zawłaszcza dziecko razem z jego zasługami. Małe dziecko chce mieć własny świat, chce mieć własne zasługi. Małe dziecko, czy w ogóle dziecko, chce być doceniane za to, co robi. Natomiast narcystyczni rodzice odwrotnie. Nie chcą, żeby dziecko miało swój świat, nie chcą, żeby dziecko miało swoje zasługi, bo to oni przecież są twórcami dziecka. Dziecko jako takie w oczach narcyza nie ma swojej własnej osobności, nie ma swojego własnego życia, jest tylko przedłużeniem życia osoby narcystycznej. To wydaje się bardzo ostre, prawda? Wydaje się takie jakby nieziemskie, takie nieracjonalne totalnie. Tyle, że to nie dotyczy osobowości osoby narcystycznej, tylko głębi przekonań, tam w głębi, w duszy, w tych zaburzeniach, tam jest to przekonanie, nie na zewnątrz, bo na zewnątrz narcyz bardzo świetnie się przysposabia społecznie, że to jest maska taka, takie przystosowanie. No zobaczcie, jakie ładne mam dziecko, zobaczcie, ile ono już zrobiło, tu, tam, śmam, owam. Chwalenie się dzieckiem, prowadzenie dziecka na 1, 2, 3 zajęcia pozalekcyjne, pilnowanie tego, żeby dziecko było jak najlepiej ubrane, jak najlepiej wykształcone, jeszcze tu, jeszcze tam, coś tam, żeby tylko podciągnąć to dziecko, żeby nie było przeciętne, prawda? To przeciętność dla narcyza jest czymś nie do zniesienia. I narcyz chce mieć chwałę z dziecka. Można sobie wyobrażać, że tam w osobie narcystycznej nie ma wystarczająco dużo poczucia własnej wartości. I dlatego ten narcyz może się czuć też nieadekwatny, nie na miejscu, nieprzystosowany. Zresztą jest nieprzystosowany totalnie, więc to wszystko mu potwierdza, że na przykład co rusz nie umie czegoś zrobić, co rusz napotyka na jakieś przeszkody, komuś robi krzywdę. On to, czy ona to widzi i czuje też to, że jest nieprzystosowana, nieadekwatna i
próbuje to nadrabiać maską, nadrabiać tym lovebombingiem, bo narcystyczne pragnienia są bardzo prymitywne i aspołeczne. To znaczy, że narcyz chce być egoistą, chce mieć wszystką chwałę dla siebie. No ale wie, że jakby tak od razu wystąpił z takimi żądaniami wobec ludzi, no to by niestety poległ, to by ludzie go wyśmiali. I dlatego zakłada maskę, dlatego jeszcze dodatkowo tam są ciemne siły duchowe, które są, ja mówię jako wiecie, człowiek związany z duchowością. Tam są ciemne siły, które to napędzają te postawy egoistyczne, roszczeniowe, które napędzają odłączanie się tego narcyza od innych ludzi. Bo narcyz jest mocno w sobie. On tych ludzi na zewnątrz nie widzi, traktuje ich jako źródła zasilania. I tak traktuje też dziecko. I dziecko może się czuć nadużywane. Może się czuć, że robi coś na czyjąś chwałę, na czyjąś korzyść, a tak naprawdę samo dla siebie nie jest w stanie czegoś zrobić, bo na przykład ma zakazy, bo ma na przykład nakazy, żeby robić to, co inni chcą, co dorośli chcą. W szkole też nie uczą tego, co by dziecko chciało. Na przykład dziecko chce się zaprzyjaźniać, chce wejść w relację, a później młodzieńcy, panny zastanawiają się, jak tutaj najlepiej zrobić, żeby być w związku z odpowiednią osobą. Ale to nie jest uczone. To jest potrzeba dziecka. Ale narcyzi nie dadzą tego dziecku, bo narcyzi chcą dawać na przykład całą historię ludzkości tam od tysięcy lat, żeby wykuło na pamięć i żeby daty z pamięci znało. Dziecko wychodzi ze szkoły i na co mu to jest? Po co będzie pamiętać, że bitwa pod Grunwaldem była w tym roku, a nie 3 lata później albo na przykład 30 lat wcześniej? Coś mu to da? Dzieci mają marnowany czas w szkole. Marnuje się dzieciom czas i zasoby, siły dziecka są marnowane w szkole. Zamiast się uczyć czegoś, co by dziecku wspomogło rzeczywiście dobre życie, to daje się dziecku takie wiadomości, których ono nie jest zupełnie, nie ma potrzeby. No dobra, ale to wszystko, ta cała presja powoduje, że dziecko z czasem buduje u siebie urazę. Buduje też takie mechanizmy, że ono samo jak z siebie działa, to nie dostaje potwierdzenia. Bo jak dziecko działa po swojemu, no to narcyzi się wkurzają, że czemu ono nie działa tak, jak my mu mówimy. I to wchodzi w to dziecko. I dziecko przystosowuje się do społeczeństwa, to znaczy do przymusu działania zgodnie ze sprawami społecznymi.
Jeśli dziecko, tym razem już osoba dorosła, dorosłe dziecko, zechce coś robić na swoją modłę, na swój koszt, na swoją odpowiedzialność, według swoich pomysłów, może nie mieć napędu do tego. Stąd takie efekty, które opisują psychologowie, a które są naprawdę powszechne. Bo jeżeli na przykład prokrastynacja czy poczucie syndromu oszusta dotyczy na przykład 70% populacji, to jest większość. To jest większość. I przyjrzyjmy się temu. Psychologowie niechętnie analizują, na czym bazuje, na czym polega to na przykład prokrastynacja, czyli odwlekanie, czyli lenistwo. Tam nie ma napędu. Tam nie ma napędu. Tam jest może ukryta uraza. Jeżeli młody człowiek przez lata był tresowany, hodowany, nawet takich słów użyję, to on w pewnym momencie się będzie buntować. Rodzice narcystyczni będą chcieli ten bunt stłumić, bo narcystyczni rodzice, jak od niemowlęcia wychowywali dziecko, to oni się przyzwyczaili, że to dziecko jest im posłuszne. A w pewnym momencie ono się buntuje i oni w niebo głosy krzyczą, czemu ono się buntuje, jak dotąd było posłuszne. Słuchało się. Posłuszne i słuchało się to są słowa, które pochodzą od czasownika słuchać. To znaczy dziecko słucha coś, co rodzic mówi i ma to wykonywać. To jest posłuszeństwo. Natomiast narcystyczny rodzic nie da dziecku posłuchu, że to rodzic miałby słuchać, co dziecko by chciało. Nie, to jest tradycja w naszym społeczeństwie, że to starsi wiedzą lepiej, starsi są mądrzejsi. No, jak patrzę się na wielu młodych ludzi i na ich rodziców, no to ci młodzi jeszcze nie są tak skażeni, jeszcze nie są tak zdeprawowani, tak pokodowani, jak ich rodzice. Ale to rodzice sobie przypisują, że to oni są mądrzejsi. No może mają więcej doświadczeń, to fakt, ale dziecko może wcale nie być aż takie głupie. I to głupie ponoć dziecko po iluś latach stwierdza, że ono nie chce, że ono się będzie buntować przeciwko rodzicowi. I o ten bunt tu chodzi, że nie chcemy dawać narcyzowi powodów do chwały. Ten bunt może być bardzo głęboko osadzony. Im bardziej narcystyczni rodzice byli przez młode lata dziecka, tym bardziej silny bunt, tym silniejszy ten bunt. Aż do tego stopnia, że młodzi ludzie potrafią się samookaleczać. Aż do tego stopnia, że samosabotaż jest, że młody człowiek wie, że coś jest dobre dla niego, a nie zrobi tego. I tutaj nie ma pomyślunku po stronie rodzica, że to rodzic mógł zawinić. Nie. To zobacz, jakie to dziecko jest krnąbrne, jak ono samo nie chce dobra dla siebie. A że przez całe lata było tresowane jak zwierzę, hodowane jak zwierzę, mimo że było człowiekiem. Przez całe lata ogromna ilość potrzeb
dziecka była niezaspokojona, a zaspokojane były potrzeby patologicznych rodziców, to tego się nie mówi. Przez lata na przykład były minimalizowane zasługi dziecka, zerowane, sprowadzane odczucia do nieistnienia, że dziecko nie ma prawa mieć swoich odczuć, to prawidłowe i prawdziwe są odczucia rodzica. I rodzic miał fantazję na temat odczuć dziecka, że dziecko to czuje to i to. Nie spytał się. Miał fantazję i to wystarczyło mu. I teraz u dziecka mogła narosć do tego poziomu uraza, że dusza, podświadomość dziecka nie chce dawać narcyzom powodu do chwały. I to dzieje się na zasadzie takich introjektów już, po iluś latach takiego tresowania. Tak jak sam Vaknin i Richard Grannon mówi o introjektach, że to są postacie uwewnętrznione, narcystyczne. To zresztą robi się z chęci tego młodego człowieka, żeby w ogóle miał do kogo się odnosić, bo do narcyzów bardzo często się nie mógł odnosić, do narcystycznych rodziców, ponieważ byli poza jego zasięgiem. A jednocześnie wymagali, żeby ich wymagania, nakazy były uwewnętrznione przez dziecko. I dziecko to w sobie może nie lubić tego, może się buntować. I zamiast żyć w realnym świecie, zamiast żyć w takim świecie, który jest rzeczywisty, dzieci i dorosłe dzieci osób narcystycznych, w tym też i uzależnionych na przykład od alkoholu, żyją w świecie, który jest fałszywy, bo jest zmieszany z narcystycznymi fantazjami. Nieraz słyszałem osoby pytające się, a może ja jestem narcystyczny? Dlaczego? Dlaczego tak się pytać? Dlatego, że wiele postaw wniknęło w tego młodego człowieka. I tam mogą się pojawiać takie tendencje, które zostały przejęte od rodziców. Jak rodzic narcystyczny, no to co dziecko przejmuje? No postawy rodzica. I później jak zaczyna mieć refleksję, do czego ja doszedłem w dzieciństwie, w młodości, to patrzy się i doszedłem do czegoś, co mi nie odpowiada. Że coś zostało przejęte od rodzica. I tak też jest właśnie z blokowaniem sobie sukcesów życiowych. Nie chcemy dawać narcyzowi powodu do chwały. To dziecko może mieć poczucie wewnętrzne wręcz, nawet nieświadome, podświadome, że nie da sobie sukcesu życiowego. Nie, nawet jeżeli umie coś zrobić, to nie zrobi. Dlaczego? Na przekór z buntu. Bunt jest bardzo częsty u ludzi, którzy mieli do czynienia z narcyzami. Bo narcyz jest bardzo twardym przeciwnikiem. Tam jest coś, co się nazywa po angielsku stonewalling, czyli kamienna bariera, kamienna ściana, nie do przejścia, nie do przebicia. Osoby narcystyczne
mają postawę taką, że to one zawsze mają rację. I wyobraźcie sobie takich, no dajmy na to, oboje rodziców takich. I oni po prostu mają kamienną ścianę wobec dziecka, nie do przejścia. Nie są w stanie. Nie mają zamiaru w ogóle brać pod uwagę tego, co dziecko pragnie, jakie ma poczucia, że może mieć lęki, że nie jest jeszcze rozwinięte wystarczająco, że pewnych rzeczy nie rozumie, że trzeba wspierać małe dziecko w jego drodze rozwojowej. Tego narcyzi nie będą rozumieć. Tam będzie ciągle tak zwane wychowanie, czyli tresowanie. Tresowanie za co w Kościele zrobili w pewnym momencie. Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. To jest narcystyczne. Tam nie ma miejsca na to, żeby dziecko mogło rozpoznawać świat i poznawać i mieć swoje odczucia. Tak właśnie to sobie narcyzi w ten sposób to wykombinowali. Tak po prostu tresowali swoje dzieci. I dziecko się do tego stopnia potrafi buntować i to już bardzo głęboko w samej duszy, że ono nie chce dać chwały, powodów do chwały swoim rodzicom. Nie chce dać powodów do chwały komukolwiek. Jeżeli samo będzie odnosić sukcesy, to się boi, że ten sukces znowu zostanie przejęty przez narcyza, który powie, no zobacz jak ładnie to robi, zobacz jakie ładne dziecko, jaką ładną dziewczynkę wychowałem, jaka mądra jest, tak? To moja zasługa. No bo co to tam ta dziewczynka? Sama przecież tego nie wymyśliła, nie mogła. Za chuda w uszach jest. Także chciałem dzisiaj was zapoznać z tym mechanizmem i powiedzieć, że jeżeli takie dorosłe dziecko będzie działać na czyjąś korzyść, dla kogoś, będzie usługiwać komuś, służyć, będzie podporządkowane, cały czas będzie w miarę dobrze się czuć, bo nadal będzie to przedłużenie nadziei. No wreszcie może jak się będę jeszcze dłużej starać, to jeszcze coś osiągnę. Zresztą narcyzi, jak się im długo służy, to od czasu do czasu rzeczywiście dają jakieś nagrody. To nie będą odpowiednio duże nagrody, ale będą wspierać nadzieję u ofiary nadużycia narcystycznego. Także to jest tak, że tak powiem, tak dopięty ten program nadużycia na ostatni guzik. Tam wszystko chodzi jak w zegarku. Tyle, że jest to destrukcyjne niestety bardzo mocno. I teraz, jeżeli taka ofiara, dorosłe dziecko z domu narcystycznego będzie chciało coś zadziałać na swoją korzyść, tylko na swoją korzyść, mogą się odezwać głosy w nim czy w niej samej, że nie wolno, że nie zrobię tego. A motywacja może właśnie pochodzić z dawnych czasów jeszcze, że to nadal jest bunt, że to nadal jest niepogodzenie z tym, że ci narcyzi
z dawnego życia, oni spijali tą całą piankę, całe to najlepsze, co było, z sukcesu szło na ich konto. I to dziecko po prostu już ma dosyć, już ma w nosie, już nie chce nawet kosztem tego, że nie będzie mieć sukcesu, to nie chce dać im poczucia sprawczości, poczucia władzy, poczucia zadowolenia, chwały. Już ma dosyć dawania chwały. To jest oczywiście nieracjonalne postępowanie, nieracjonalna postawa, bo zewnętrznie widać, że ta osoba na przykład nie wykorzystuje okazji, możliwości, na przykład może być osobą mającą dużo umiejętności, a nie wykorzystującą tego, nie będzie może nawet dbać o siebie, to w ten sposób może pokazywać się wewnętrzny bunt przeciwko nadużyciu, przeciwko wykorzystaniu. To oczywiście nie jest wszem wiadome, że takie rzeczy się dzieją, bo to by ludzie musieli dużo wiedzieć o podświadomości, o duszy i o tym, że dla duszy to, że ktoś będzie sobie robił krzywdę, to nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest, co czuje. Podobnie na przykład alkoholizm. Wiele ludzi się upija, żeby nie czuć tego, że na przykład zawodzą w swoich oczach, że się czują źle, że czują wstyd, wstręt do siebie, że się czują podle, że się czują poniżeni w swoich oczach, że mimo tego, że coś osiągają, to ich odczucia są bardzo negatywne na temat siebie samych. Że nie potrafią mieć pozytywnych odczuć z własnego sukcesu na przykład. Starają się bardzo, często nawet całymi latami. Osiągają to, co się nazywa sukcesem, kończą zadanie pozytywnie, czekają na to, że będą się lepiej czuli, że będą wreszcie się czuli usatysfakcjonowani w swoim życiu i nie czują się tacy. Czują upokorzenie, poniżenie albo wręcz właśnie urazę. Także tych wewnętrznych, głębokich, Jung by powiedział, ścienia, mechanizmów niewidocznych, ukrytych w tym cieniu, może być dużo. Natomiast psycholodzy jakby tego nie chcieli zobaczyć. Jakby po prostu prześlizgiwali się po powierzchni, mówią: o, to jest prokrastynacja, my mamy tutaj takie ładne, nowoczesne słowo na to. Nie mówmy po polsku odwlekanie, nie mówmy lenistwo, bo to jest politycznie niepoprawne, prawda? Poniżające dla kogoś, że będziemy mówić o nim, że jest leniwy. No dobrze, że mówicie inaczej niż słowo, które dostało etykietę poniżającą. Natomiast czy ta prokrastynacja wasza to coś tłumaczy, czy tylko jest po prostu zamiennikiem etykiety? Bo mi się wydaje, że tylko zamiennikiem etykiety jest. No i dziesiątki mądrych
osób mówi, jak pokonać prokrastynację. Wiesz, no bo jak zaczniesz mu robić 5 minut dziennie, a później 10 minut dziennie, a później 15 minut dziennie, to pokonasz prokrastynację. Zobaczysz, przyzwyczaisz się. A dusza tamtego człowieka co mówi? Wal się! Nie po to odwlekam, nie po to nic nie chce mi się, że mam to z kolei przesilać, że mam że mam ten bunt, to prawdziwe, wewnętrzne moje odczucie, że mam je stłamsić, że mam je podeptać, bo do tego się sprowadzają te metody, te takie racjonalnie pokazuje sobie, że no to nie jest dobry pomysł, to nie da mi racjonalnie dobrych efektów. No pewnie, że mnie prokrastynacja nie da dobrych efektów. Tylko zastanów się jeden z drugim, co jest przyczyną tej prokrastynacji. I jeżeli będziesz chciał ją przemagać, przesilać, jeżeli będziesz chciał presję wobec niej wywierać, to wywierasz presję wobec duszy tego człowieka i to może się źle skończyć. Może się skończyć na przykład jakąś chorobą. Ten człowiek może potężnie zachorować, bo dusza po prostu stwierdzi, że już ma dosyć, że już ma w nosie to. Że nikt jej nie rozumie, że nikt nie zrozumiał tego, co przeszła na przykład w domu rodzinnym. Ale ci psychologowie ani na krztynę się nie zająkną z tymi swoimi dobrymi radami. Wujek dobra rada normalnie. Jak z misia. Czy oni nie wiedzą, że sprzeciwianie się własnej duszy może powodować jeszcze gorsze trudności, czy nawet katastrofy życiowe? Duszę warto słuchać, co tam jest w niej, co ona przeżyła, co dany człowiek przeżył, bo dusza to jest ten człowiek przeżywający przez ileś lat. Mam nadzieję, że będziecie mądrzejsi niż ci psychologowie i nie będziecie wobec swoich dusz stosować średniowiecznych metod, no na przykład przyżegania, tak? Że jakimś gorącym żelastwem przychodzi do człowieka i zadaje mu ból, tak? Bo to do takich tortur to się czasami sprowadzają te psychologiczne metody. Można powiedzieć, no niedopuszczalne, fajnie, tylko że to się zdarza, że po prostu dziesiątki, setki niby specjalistów stosują takie metody. Osoby, które mają dusze młodsze, są w stanie jeszcze przesilić któryś raz swoją duszę. I ta dusza się zgodzi, że no dobrze, no to ja może nie jestem taka mądra, tutaj jest specjalista, no to ten specjalista coś mówi, no to spróbujmy tak robić, tak? Ale przy starych duszach to tam już nie ma szansy. Stara dusza ma wyrąbane po prostu na wszelkich specjalistów i mówi, wal się, tutaj mam takie przeżycia i co? Umiesz coś z tym zrobić? Umiesz chociaż zrozumieć, co ja przeżyłem, czy przeżyłam? Także naprawdę proponuję wam
bądźcie wrażliwi na to, co przeżyliście, na to, co przeżyła wasza własna dusza, bo to może powodować blokadę, niekiedy całkowitą blokadę sukcesu w waszym życiu. A do tego potrzebujemy, żeby być szczęśliwi, potrzebujemy trochę sukcesu w życiu. No nie oszukujmy się. To dopiero jakaś, wiecie, ostatnie kroki na ścieżce duchowej to już są, idę poza sukcesy. Idę poza sukcesy, już mnie to nie obchodzi, już wchodzę zupełnie w medytację, w nirwanę i fajnie, i już zupełnie się wyluzuję, tak. Paradoksalnie wiele ludzi daje się złapać na ten haczyk. Na przykład ileż jest słuchaczy Eckharta Tolle, którzy mają konkretne problemy życiowe i nie są naprawdę na końcu ścieżki duchowej, tylko na przykład na środku gdzieś. Ale idzie do tego Eckharta Tolle i go słucha, jak to być właśnie takim zupełnie spokojnym, zupełnie odłączonym, bo wiecie, bo tutaj to tylko to jest możliwe do osiągnięcia. Tak. No to jest kolejny fałsz, kolejne zafałszowanie. Fajnie, ja rozumiem, ścieżka duchowa, medytacja, te praktyki ostateczne są świetne, tylko że to są praktyki ostateczne, a nie środkowe. Jeżeli ktoś ma nieprzeżyte, nieoczyszczone te środkowe rzeczy, to będzie go nawet ciągnąć do tych praktyk ostatecznych, a takie postacie jak Eckhart Tolle będą nawet zachęcać do tego, ale jest coś do przerobienia. Mimo tego, że ja tutaj, wiecie, jestem z witryny Świat Ducha i duchowość mi jest bardzo, bardzo po drodze, to jednak ostrzegam, żebyście nie robili kłopotu sobie, bo trzeba z duszą dojść do ładu, a nie ją presjować. To tak jakby zwierzę, wywierać na zwierzęciu presję. I na przykład, nie wiem, bić zwierzę pogrzebaczem, tak? Metalowym, kijem, takim, że zwierzę odczuwa duże cierpienie, jak się go bije. No przecież każdy normalny człowiek mówi, no przecież zwierzęcia się nie bije kijem, prawda? Nie bije się mentalem, bo to go boli. Ale wobec własnych dusz to ludzie chętnie się posługują takimi tyranicznymi metodami. No tak się rozgadałem dzisiaj. Ale widocznie była potrzeba. O, nawet zgasł obrazek. Obrazek jest stop. To znaczy, że dusza ma już wyrąbane. Mówi stop. Nie chcę więcej w ten sposób działać. Może przez ileś lat to robiłam, ale na dzisiaj jest stop. Dalej nie idę. Mam nadzieję, że jeżeli wasze dusze to pokazują wam taki obrazek, jeżeli was w ten sposób informują, że będziecie wrażliwi na nie, na te własne dusze, na te własne przeżycia, na tą własną podświadomość, że nie zrobicie sobie krzywdy, że będziecie wrażliwi na siebie. Nie tak jak ci narcyzi, którzy mieli was w nosie. To jest potężna sprawa, żeby w swoim życiu nie być dla siebie tak jak ten narcyz. Żeby przestać działać jak ten introjekt narcystyczny we własnym umyśle. No to tyle. Mam nadzieję, że to jakoś było korzystne dla was. Pozdrawiam.